Siemaneczko, witamy na kanale Paku Racing w trzecim odcinku, na który bardzo mocno czekałem, ponieważ dzisiaj będziemy robić bardzo fajne rzeczy. Mamy stół, mamy karoserię na stole i mamy też wycięty środek. Ja sobie tam w międzyczasie powycinałem wszystko elegancko dookoła, żeby już były ładne krawędzie i przygotowałem dla Was kolejny materiał, bo dzisiaj zaczynamy spawać ramoklatkę. Tutaj są profile. Tutaj mam takie piękne wypałki z lasera. To będzie takie ucho, które będzie na stole i będzie trzymało nam podłogę całej klatki, żeby było wszystko elegancior. No a tutaj, moi drodzy, jest coś specjalnego. I coś specjalnego mam na myśli mocowania silnika, bo mamy już silnik w samochodzie. Silnik to 3UZ z Lexusa, jakiegoś tam, nie wiem z czego to jest. Kupiony od młyna, pozdro dla młyna. Jest to 4,3 litra V8 na dwóch wałkach ze zmiennymi fazami rozrządu. Silnik wyposażony jest w 32 zawory i fantastyczny dźwięk, który się wydobędzie pewnie za 150 lat, jak skończę to budować. Jest on spięty z 5-biegowym manualem z BMW i adapterem z firmy PMC. Też pozdrawiam. Tutaj mamy taką fajną łapę, to już Wam od razu pokażę. Oczywiście nie mogłem wytrzymać i doczekać się na Wojtusia, więc zamontowałem ten silnik w nocy ostatnio już do budy. Ale spokojnie, to nie jest koniec montażu. Musimy go jeszcze wyosiować zgodnie z budą i wyspawać, tak jak Wam już pokazałem, te mocowania łap silnika. Teraz są jakieś tam z RX8 czy czegoś. Więc tutaj będą te mocowania i zabieramy się za spawanie z tych profili Giga, żebyśmy mogli silnik postawić poziomo na ramię i go sobie przesuwać przód, tył. Za dużo tego przesuwania nie ma, bo już mniej więcej ustaliłem. No ale popatrzcie na to. Czy to nie jest fantastyczne? Silnik jest praktycznie z grodzią razem. Wystaje pierwszy cylinder, a reszta jest schowana. Już Wam wytłumaczę też, dlaczego jest reszta schowana. Taki będzie długi wstęp, bo muszę wytłumaczyć wszystko. Kurde, się wygło. Mniej więcej siedzi. To jest wskaźnik sportowy. Silnik mamy tak cofnięty do tyłu, ponieważ jest to pojazd Bacha. Pojazd Bacha ma fantastyczne zawieszenie, które też zrobimy, ale to w przyszłości. I żeby nam się to zawieszenie zmieściło, to musi być mocno cofnięty do tyłu, ale na tyle, żebyśmy mogli jeszcze się zmieścić my tam w środku. Więc jest tak teraz wycelowany, naprawdę długo nad tym myślałem, tak ostatnie właśnie 2 lata spędziłem na myśleniu, w którym będzie miejscu silnik, więc jest w tym, jest trochę wysunięty, ale już jest za osią, więc można powiedzieć, że jest to silnik centralnie, można też tak nie powiedzieć, nieważne. Zawieszenie będzie przed silnikiem. To jest mniej więcej oś kół w tym miejscu, więc jest cofnięte za koła. Jest cofnięte tak bardzo, ponieważ tu będą montowane wahacze i będą wychodziły górny wahacz w bok, dolny wahacz w bok i muszą się minąć z silnikiem, a dodatkowo takie cofnięcie silnika, właśnie to, pomoże nam w skakaniu. Postaram się rozłożyć jak najbardziej masę samochodu pomiędzy dwie osie, tak żeby tył był również dociążony, bo jak będziemy walić duże hopy tym pojazdem, to ma lecieć kurde tak, a nie tak, no to będzie średnio wtedy bardzo, więc nie może tak być, więc musi być tak picobello. Dodatkowo nie będę opowiadał o tylnym zawieszeniu. Będzie dopiero o tym odcinek, będzie super. Ale przechodząc, dzisiaj robimy tak zwany kiosk. I to nie jest kiosk ruchu, tylko kiosk lotu. Bo robimy część klatki, która tu się zaczyna, czyli od main hoopa i robimy całą tą część do silnika, czyli do ściany grodziowej. Będzie to uproszczona wersja klatki, ponieważ będzie właśnie ten main hoop, bez X-u żadnych i tak dalej, bo nie wiem dokładnie jak będzie siedział fotel, a nie chcę teraz zrobić takiej sytuacji, że na przykład nie będę mógł cofnąć sobie jeszcze fotela, więc robimy samego main hoopa, czyli tą rurę główną i te rury nad drzwiami i gdzieś tam ją zastrzelimy u góry i tyle. I na razie nie ruszamy nic więcej, bo chcę się jakoś tam poruszać w środku, a jak wiecie, czy nie wiecie, FB jest takie naprawdę tiny, więc tam się musi wszystko zmieścić, a na razie to nie wiem, czy się zmieści. Tak się przymierzałem wczoraj do fotela i chyba nogi w kolanach obciąć i będziemy jeździć. Więc co, robimy tą klatkę, mam nadzieję, że się uda nam to upchnąć wszystko w jednym odcinku, bo to jest kupa roboty, więc zapraszam do oglądania i jazda.
No i dobra. Mamy motor wsadzony do budy, jest super, tak na gotowo już mamy go wsadzonego. Jedyne co zostało do gotowego wsadzenia to wyosiowanie go. Jak widzieliście, w tą stronę jest poziom ustawiony silnika i skrzyni. Obsadzenie takie tył-przód też mamy zrobione. Jedynie zostało ustawić go osiowo do budy i ponieważ z tyłu jest taka fajna fasolka, wam pokazuję, tutaj, to ta fasolka jest zostawiona po to, żebyśmy mogli sobie później skrzynią jeździć góra-dół, a to wszystko po to, żeby później można było wycelować idealnie w wał dyfer, a dokładnie most, bo z tyłu będzie sztywny most na 60%, tak, na 66%. No, więc teraz go szybciutko ustawiamy, żeby ładnie siedział osiowo do stołu i zabieram się za spawanie już obiecanej klatki. Albo takiej prawie klatki, no to będzie taka prawie klatka, nazwijmy to prawie klatką. Dobra, let's go. Tak, to jeszcze nie widzieliście, że ręczyć rury. Nikt tego jeszcze nie widział, bo to właśnie wymyśliłem. Ale będzie to działać świetnie. Mamy to. Dobra, tak rzucając pomiędzy ujęcia, zrobiłem sobie taki, na tą rurkę, przymiar. To jest rura wygięta na 90 stopni, wtedy wiem dokładnie na podziałce ile jest, ale najważniejszy jest ten punkt, to jest początek gięcia i na podstawie tej rury ogólnie będę sobie mierzył wszystko. Więc teraz jak mam taką rureczkę, początek gięcia, to sobie wyznaczam tutaj na tym szablonie, bo to jest taki szablon fajny. Przymierzam ją do niego. I teraz wiem ile od osi rury do początku gięcia jest. I później sobie zmierzę ten kąt, ile ma być, więc no spoko taka jazda. Dobra, jedziemy dalej.
Wsadziłem main hoopa do budy. Jest pięknie, pasuje idealnie. Wyszedł prościutki, fajny, wszystkie kąty się zgrały. No i teraz nadszedł czas na zrobienie noczy. I nocz to jest dosłownie podcięcie, profesjonalnie na przenikanie rur. Będę to robił takim fajnym urządzeniem, które zaraz zobaczycie. Na razie muszę sobie złapać punkty, w których muszę wjechać narzynką i pod jakim kątem. No i tak naprawdę jedziemy dalej z tematem. I przyszedł Mikołaj, bo jest rano. Druga zmiana przyszła. Chyć się roboty, panie kochany. A i w ogóle to muszę wam coś pokazać. Pozdrawiam sąsiada Piotrka, który mi coś fantastycznego tutaj sprezencił. Zobaczcie to. Co prawda to jest część do następnego etapu budowania pojazdu i któregoś odcinka w przyszłości. No ale jak sami widzieliście, przygotowuję się trochę z wyprzedzeniem, żeby było ciekawie. No i żeby było ciekawie z zawieszeniem, to muszę tych części trochę kupić. Ale tak naprawdę całe zawieszenie będzie budowane od zera, czyli wszystkie wahacze, zwrotnice, wszystko co sobie możecie wyobrazić, to trzeba tutaj sobie wyobrazić i zbudować. I to jest do zrobienia. Trzeba tylko mieć jakieś punkty referencyjne. To jest jeden, to jest drugi, tam jest trzeci. Piasty, a reszta to już jest samemu do wyciosania, więc bierzemy się za robotę i docinamy rury. A ty się chyciłeś roboty, czy Hot Wheelsy oglądasz? Hot Wheelsy oglądam, bo są piękne. Gracjan przywiózł w weekend. Takie są super, ale to jest świetne. No. Z tego się bardzo cieszę. Po prostu, znaczy bardzo się cieszę. Cieszę się mocno, ale mógłby to być treasure hunt. Sam mam S13, którą bardzo kocham i wielbię i nigdy jej nie sprzedam, obiecuję, ale wychodzi Hot Wheels Super Treasure Hunt. Jak ktoś się zna na Hot Wheelsach, to wie co to jest, jak ktoś się nie zna, no to jest coś super, bo jest na gumowych kółkach, jest w ogóle idealny. Dobra, nie przedłużając, bierzemy się dalej za działanie. Tu będzie rura jedna, tutaj będzie rura druga. Przez to, że laser się sam poziomuje, to nam narysował od razu linię, pod jaką ma być notch zrobiony. Dobra, let's go. Dobra, mamy notcha pięknie zrobionego, jest super. I teraz tak naprawdę proces robienia całej klatki będzie dokładnie tak wyglądał. Robimy teraz z tej strony i później będę robił takie fajne mocowania, żeby tę rurę na stałe tutaj zamontować. Bo nie chcę, może właśnie nie na stałe, żeby ją nie na stałe zamontować. Bo chciałbym, żeby te rury były wyciągane, bo są to rury tymczasowe, ponieważ one będą później szły przez całą długość samochodu, aż do przedniego zawieszenia, żeby to wszystko było takie, że tak powiem, elegancko spasowane, więc robimy notcha na drugą stronę i zaraz zobaczcie, jak będzie wyglądał. Teraz raczej zrobimy, Mikołaj, tutaj takie rury. Później te X-y wszystkie w drzwiach. Dwie przednie przy szybie i u góry. Sufit. Taką rurę fajną. No i na tym zamkniemy budowanie kiosku, bo podłogi nie chcę jeszcze ruszać, bo podłogę chciałbym robić razem z zawieszeniem. I przednim i tylnym. Więc na razie z podłogą trochę się wstrzymujemy. Wiemy tylko, że tu będą te rury. Następnym etapem z tymi rurami będzie wyjście do przodu z jakiegoś skosa, ale to jeszcze muszę rozkminić, i wyjście do zawieszenia, tak żeby mocowanie tylnego wahacza i przednich było mocowane do tej samej rury, żeby było jedną jakby wspólną strukturą, a nie łączone. Z tym łączeniem to jeszcze taką mam anegdotkę małą, ale to później.
No ale tak, chciałbym, żeby ta cała struktura była razem, więc dlatego te rury są na razie tylko złapane opaskami tutaj i to jest tylko cyknięte, bo to będziemy odcinać i później przez to, że jest z luzu zostawione tak dosłownie na pół palca między ścianami a klatką, no palec mi nie przechodzi tędy, ale jest trochę tego luzu, to jest właśnie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy mogli później karoserię zdjąć do góry i żeby nie blokowało nam się nic, więc się odsuwamy tak o właśnie pół palca, żeby nic się nie zaklinowało. A po drugie, to... dlaczego tak chcę odsunąć? Jakiś był drugi powód. A drugi powód jest taki, żeby też można było jeszcze z tą budą na samochodzie, żeby można było całą tą górną część klatki podnieść lekko do góry i te rury wysunąć do przodu i zamontować właśnie te, o których trochę wcześniej mówiłem, te wygięte takie, które łączą przód z tyłem. Więc to na razie zostawiamy. Jedziemy całą klatkę, boki, dach, przód i tyle. Jazda. Ja lubię tego małego. Ty jesteś fanem tego małego. Pokaż małego. Milwaukee. Chodźcie wam pokażę. Tada! Zrobiliśmy sobie taki przyrząd. Jest to rura ze wszystkimi gięciami, połączona takimi fajnymi łącznikami, z noczami ze wszystkim. I teraz na podstawie jej wygięliśmy sobie tą. Zaraz zrobimy drugą, którą nagramy już na drugą stronę. I teraz tniemy nocza na końcóweczkę, żeby nam ładnie się dała na main hooka. Powiem tak, zrobiliśmy sobie szablon, żeby było równiutko, trochę zrąbaliśmy gięcie i wyszło lepiej. No to powinno siąść dosyć fajnie. Chyba tutaj sobie cyknę, wiesz ją. No może być ciężko, kurde, tak pracować, bo już mamy to drugi raz tak. No, to tak właśnie sobie nagrywamy dzisiaj. Dobrze, że w aparacie nie wyłączają prądu. Po małej przerwie energetycznej wracamy do was. Mamy prąd. Erste klasy to jest Schweissen po prostu level 1000. Tak będzie całe pospawane. A potem będziemy skakać. A potem pojedziemy do szpitala. Dobrze jest krzywa, no. Wiesz, że musimy tych krzywic jeszcze zrobić jakieś 1 000 000 i będziemy mogli się przejechać. Ale tam to już będą mniej krzywe. W większości będą proste, ale w mniejszości będą nieproste. To jest co to jest? Proszę mi powiedzieć. Zagadka dla komentarzy. Sekcja komentarii. Co to jest? Ja już w sumie wiem co to jest, ale zagadka będzie. Proszę Państwa, co to jest? Mechaniczna pomarańcza. Forfeiten. Będzie wyścigowa, bo zakupiłem wyścigowe wycieraczki Oximo Radio Flatout. O, pozdrowienia dla Radzia. Idziemy po rurki. Więcej rurki, bo nam się skończyła. Robimy drugą stronę. O, w ogóle w międzyczasie nagramy odcinek z robienia wydechu do tego, bo to jest Capri 2.8. Tu jest czołg. I tu jest w ogóle ciekawostka, bo będziemy robić naprawę w czołgu. I pan przyjedzie z muzeum i będzie z nami robił naprawę, bo się ta skrzynia zepsuła, która steruje skręceniem. A jak naprawimy czołg, to będzie można nim jeździć.
Tak się klatkę robi. Jak tak pogiąłeś te rury w tym samochodzie, którym chcesz skakać? Masz giętarkę CNC w ręce. Wydaje się być chyba dobrze. Mniej więcej tak. Tutaj. No i teraz, żeby to w dobrą stronę to wygląda. Teraz będziemy wiedzieć wszystko. Dobra, mamy pięknie spasowaną tą rurę. Siedzi po prostu bajecznie. Tutaj będę musiał tego nocza zrobić na dole, tylko ona tutaj sobie dojdzie ładnie do słupka i będzie ekstra klasa. Pokażę wam, jak to z tyłu wygląda. Zaczyna się robić ciekawie, więc tak. Jedziemy dalej i teraz bierzemy się za robienie tych słupków i X-ów w drzwiach. Jak będziemy mieli to zrobione, to tak naprawdę zostanie tylko i wyłącznie wygięcie tych dwóch pałąków, górnego i dolnego przy szybie. Mógłbym to zrobić na prosto, ale nie chcę i też wam powiem od razu dlaczego. Chciałbym zrobić te pałąki wygięte tutaj, szczególnie ten przy samej szybie, bo zrobię sobie później taką blachę wypaloną po promieniu, do której będzie cała deska przykręcona, bo już się zdecydowałem, że deska będzie aluminiowa, więc wtedy mi to ładnie bardzo wszystko się zamknie tutaj i z tego będę mógł puścić później firewalla tak samo, więc ta rura by była taka w dechę. Teraz tak myślę z tym firewallem, czy nie przegięłem. Ale nie, bo wtedy tu zrobię taką jedną, prawdopodobnie, wygiętą. Tutaj bardziej z tyłu puszczę prostą. Tak, i wtedy będzie można od tej prostej pójść z firewallem, a górą zamknąć deską to. Tak trzeba to zrobić. No to co? Bierzemy się za boki. Zobaczcie jeszcze, jak tutaj jest fajnie. Właśnie cała różnica od normalnej klatki jest z tym, że normalna klatka ma nas uchronić w momencie tak naprawdę tylko wypadku, dachowania czy jakiegoś dzwona, a ta klatka jest konstrukcją samonośną, czyli nie dość, że ma uchronić od wypadku, to dodatkowo albo głównie ma utrzymać całą geometrię pojazdu i cały pojazd w kupie, wszystkie części ze sobą i tak naprawdę stać się samochodem, więc jest to dużo trudniejsze od normalnej klatki, więc trzeba przemyśleć, jak to będzie działać później, czyli wszystkie siły, które będą na zawieszeniu działały przy skokach, przeciążenia na silniku, żeby nic nie połamało i tak dalej. Więc jest to dużo myślenia, ale na razie skupiamy się na rzeczach najważniejszych i istotnych, tak jak ten kiosk właśnie, który i tak musi być i inaczej się go nie da zbudować. Więc im więcej się tutaj pociśnie, tym będzie więcej widać, co gdzie siedzi. Można iść do kolejnych etapów, I można iść do kolejnego etapu, którym jest zawieszenie przednie i tylne. Ale to też dwa osobne tematy całkowicie. No nie wiem, dobra, pomału. Jedziemy dalej z klatką. Wypierdoliłbym sobie szybę przed tym. Ta rurka nam wyszła troszeczkę wyżej niż zakładaliśmy, ale patrząc już na pozycję mniej więcej za kierownicą, wydaje mi się, że powinna ona siedzieć już stosunkowo dobrze, bo jest, zobaczcie, ona jest dość wysoko, ale tutaj jest tylko taka rozpórka, to może nie patrzy. Ta rura
Nie wiem, czy nie jest za wysoko, czy nie powinna pójść troszeczkę niżej, ale to wszystko się okaże, jak sprawdzę swoją pozycję tutaj z głową za kierownicą mniej więcej i czy na linii wzroku ona wychodzi ponad maskę i będzie bardziej zasłaniać niż maska, czy mniej? Bo jeżeli wyjdzie ta rura nam na wysokości takiej, że nie będzie ograniczała względem maski widoczności, czyli będzie na równo z maską, to może zostać, a wręcz powinna zostać, ponieważ też fajnie by było nie zamknąć sobie widoku na drogę, ale z drugiej strony też super by było zabudować tą przednią szybę maksymalnie, czyli żeby po prostu przednia szyba miała tylko to minimum widoczności, żeby była jak najbezpieczniejsza ta budowla, jak to może dziwnie nie zabrzmieć, ale z drugiej strony miała jak najwięcej widoczności. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli maksimum po prostu zabudowania przedniej szyby, żeby była maksymalna ochrona, ale z drugiej strony przy zachowaniu maksymalnej widoczności. No i teraz tak naprawdę pierwszy raz będzie taka możliwość, żeby spojrzeć na samochód już z odrobiną klatki, ale też z maską. Ekstremalnie dobrze. Tak z środka pokazując, żebyście też mieli mój punkt widzenia. Bałem się, że będzie tak, że będzie tutaj tylko rurę widać, ale przy moim ustawieniu głowy widzę mniej więcej tak zza kierownicy, więc rura ta z mojego kąta patrzenia do przodu jest poniżej linii maski, czyli mam maksymalną dalej widoczność z przodu, ale jest stosunkowo wysoko, czyli plusami takiego rozwiązania jest to, że jest zabudowana mocno przednia szyba, więc za dużo rzeczy tam nie wpadnie przez nią, a dodatkowo będzie większa serwisowalność silnika i będzie więcej miejsca pod deską, czyli maksymalnie się wysuwamy do góry, możemy tam zrobić jakąś nagrzewnicę czy coś na środku, tutaj, bo musi być jakiś nawiew. Zostaje nam troszeczkę miejsca tutaj przed szybą, czyli też można jakieś nawiewy zrobić, a jednocześnie nie ogranicza nam to widoczności. Myślę, że tak zostanie ta rura, a i tak na razie nie cykamy nic na stałe, w sensie nie spawamy. Nie no, zobaczcie jak to wygląda. Boże. On wybił. I się mieści ten silnik pod maską normalnie, zobacz. Tyle maska poszło do góry. Poszło dosłownie, no, z 5 mm. I tak będzie tutaj wyliftowana, a tam od spodu opiera się na kolektorze dolotowym i jest taka belka gruba w masce, więc no jest naprawdę ekstremalnie fajnie. Dobra, jedziemy dalej z tematem.
Dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek. Udało nam się zrobić kiosk. Co prawda bez X-ów w drzwiach, ale X-y wjadą później, ponieważ padła taka decyzja, że dopiero jak będziemy mieli tylne zawieszenie i przednie zawieszenie, to wtedy będziemy robić X-y, żeby się idealnie wstrzelić w miejsce mocowania wahaczy, przodu całego z rur i tak dalej. Więc tym się wstrzymujemy. Kiosk jest skończony, a w następnym odcinku bierzemy się za przednie zawieszenie. Więc dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie lajka, suba, Mikołaj się tam nie śmiej i pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku zawieszenia. Yo! Bo jak jest rura dobra, to i pan jest dobry.